Big smile on the starter plate as Orlando hangs around by the ridge. Now, we've seen this before, but not so far in the UK Championship this year. And he goes all the way around the outside and drops down over the other side of the mountain by the loading bay, under the ridge, stops and looks around for his chaser again, uses that ramp off the side and onto the mountain. And this is absolutely magnificent. And has he done enough? Was the tag made? I think that's a split-second decision there, but I think it's a tag. Yeah, tag given by the refs there. So this is an amazing play. Look at this high ground. Żyjemy w świecie, w którym zdecydowanie łatwiej jest zrobić grę, bo są właśnie tutoriale, jest dużo poradników, jest dużo ludzi wspierających, ale też przez to jest zdecydowanie więcej gier. Jest to gdzieś tam trudność, chociażby dla Gravity Taga, żeby Gravity Tag gdzieś tam przebił się przez masę innych gier, jako ta unikatowa, ciekawie zrobiona, dająca ciekawe doświadczenie, ale to też jest problem dla odbiorcy, no bo gier się nie robi dla siebie, gry się robi, żeby ktoś w nie grał. Jestem Miłosz Kawczyński, pseudonim artystyczny Armes. Jestem inżynierem Politechniki Łódzkiej i przewodniczącym sekcji twórców gier Koła Informatycznego Niepokoju oraz designerem, programistą, generalnie twórcą gier, liderem projektu Gravity Tag. Zawsze rodzice się śmiali, że robiłem gry na papierze, bo bardzo dużo robiłem i zmuszałem rodzeństwo, żeby grali w moje gry na papierze tworzone. Sam element twórczy właściwie pojawił się dzięki mojemu bratu, dzięki Mateuszowi. Jemu nie za bardzo to wyszło, daleko w tym nie zaszedł, bo robił gdzieś tam jakąś podstawową platformówkę, mniej więcej od tego każdy gdzieś tam zaczyna. Ja też miałem podobne problemy, przechodziłem co on, podobne trudności, no ale gdzieś tam dłubałem to cały czas, aż dowiedziałem się o Game Jamach. To jest na festiwalu komiksów i gier w Łodzi. Tam odbywał się Comics Game Jam i tam był mój, można by powiedzieć, autorytet. I po prostu gdzieś tam, jak przychodziłem po festiwalu jako zwykły uczestnik, złapał mnie, mówi: ej, czemu ty nie bierzesz udziału? No ja powiedziałem, że no właściwie to chciałem być, tylko że nie zdążyłem się zapisać, czy coś, nie pamiętam jaki był powód, a on powiedział: ej, ale jest miliony game jamów, które się dzieją, możesz po prostu z domu robić, i tak zacząłem brać udział w game jamach, no i w ten sposób zacząłem faktycznie gry kończyć. Grałem w gry od kiedy pamiętam, w sensie to był, nie wiem, 4., 5. rok życia, więc te lata trochę się zlewają wszystkie i nie pamiętam, która była pierwsza. Bardzo prawdopodobne, że to był Transport Tycoon albo Roller Coaster Tycoon. Bardzo dużo grałem w Tycoony generalnie w dzieciństwie, później się jeszcze Airline Tycoon pojawił. Swoją drogą świetne gry, jakby one się trzymają do dzisiaj, można w nie zagrać, one się totalnie nie zestarzały. No i trzecim podejrzanym, który w sumie najbardziej chyba wpłynął na mój gust gatunkowy, grałem dużo w Just Jackrabbit 2, czyli w platformówkę od Epica. Jak Epic robił jeszcze zdecydowanie fajniejsze gry w mojej opinii. I pamiętam za dzieciaka, że to była no o tyle kontrowersyjna gra, no bo to jest platformówka, gdzie króliki czy tam zające strzelają do żółwi. Moja mama się bardzo denerwowała, że no, brutalna gra, bo się zabija żółwie. Nie wolno zabijać żółwi. Gry, które miały na mnie większy wpływ, przyszły zdecydowanie później. Chociażby moja ulubiona gra do dzisiaj, czyli Golden Sun i Golden Sun The Lost Age. Uwielbiam gatunek japońskich RPGów, uwielbiam, co ta gra robi generalnie ze swoją strukturą, ze swoją jakby ideą istnienia, że wykorzystuje jakieś takie małe elementy w grze, żeby zaskoczyła gracza, nawet jeżeli tylko, nie wiem, 1 na 100 graczy na to wpadnie, że może coś się takiego wydarzyć, to jakby ubogaca doświadczenie chociażby tego jednego gracza. Dla mnie liczy się w designie to, co jest najbardziej unikatowe, ale właśnie też jakieś takie elementy, okej, 1 na 100 graczy to zobaczy, w porządku. To niech to będzie ta jego jedna rzecz. Branża się zagalopowała trochę w pewien korytarz, czyli
okej, musimy podbijać jakość grafiki. Musimy podbijać jakość grafiki. Grafika musi być lepsza i ciągle ta grafika i grafika. A kurczę, tą moc przerobową można byłoby wykorzystać, moc obliczeniową do różnych innych rzeczy, żeby sprawiać właśnie gry bardziej unikatowe. Myślę, że ten temat gdzieś powrócił w ubiegłym roku, jak Astro Bot od PlayStation wyszedł, że kurczę, ta gra nie musi mieć niesamowitych, ludzko wyglądających fragmentów twarzy, włosów i tak dalej, a ta gra wykorzystuje te obliczenia na ciekawą fizykę. Drugą rzeczą, która gdzieś tam mnie kuje, no to, że jest bardzo dużo gier, nie ma czasu w nie grać, tak? A dużo gier nawet nie ma czasu się przebić, bo gdzieś tam są zakurzonymi perełkami pod właśnie warstwą wielu innych gier, gdzie no po prostu ta jedna może była świetna, świetnie zadesignowana, ale miała słabą promocję albo nie wstrzeliła się w czas gdzieś wydawania i tak dalej. A co mnie w tym blokuje, żeby to zmienić, no to chyba jestem za maluczki, żeby zmieniać rzeczy w branży na taką skalę po prostu. No cóż, no jakby to są takie bardziej marzenia do zmiany, ale no, żyjemy w takim świecie, trzeba się z tym pogodzić, trzeba się do niego trochę dostosować i on też ma właśnie swoje zalety. Teraz tworzę Gravitak, grę, którą tworzymy w zespole właściwie. To jest gra o berku grawitacyjnym. Unikatowy element tej gry to po pierwsze berek, a drugi ten element unikatowy to jest właśnie ten aspekt grawitacyjny, czyli jest widok z góry, jak w top-downie, jak nie wiem, właśnie w Golden Sunie, w Zeldzie, a raz jest widok platformowy, jak chociażby właśnie w Just Jackrabbit 2. A wzięło się to generalnie stąd, że jak prototypowałem grę, to nie miałem pomysłu właśnie, czy ona będzie w top-downie, czy będzie w platformowym widoku. I miałem jeden tryb i drugi tryb. I sobie zmieniałem klawiszem między jednym a drugim. No takie okej, oba są fajne. No i co teraz? No to zostawiłem oba, tylko że zamiast zmieniać klawiszem, zmienia się co jakiś czas. Jest taka książka odnośnie designu, jedna z najważniejszych i tam właśnie jednym z pierwszych elementów, który jest wprowadzony, to, że designer ma wywoływać w graczu pewne doświadczenie. Głównym elementem, który chciałem wywołać w graczu, to były tak zwane close call, czyli już go mam, już jestem dogoniony, już go dotykam, już go zaraz złapię, ale on mi ucieka w ostatniej chwili. To są takie emocje, że aż często jak dajemy na różnych wydarzeniach graczom, żeby zagrać, to oni dosłownie wydają z siebie takie dźwięki i mi ucieka, ach kurczę. Sam pomysł na grę pojawił się stąd, że istnieją faktyczne zawody w berkach. I miałem takie, kurczę, ale ja bym obejrzał jakieś właśnie takie anime sportowe. No to nie tylko ten aspekt mechaniczny bym tu podkreślił samej gry, ale właśnie celujemy w taką fabułę sportową od zera do bohatera trochę. Są różne postacie, one mają różne umiejętności i one mają właśnie też swoją fabułę, swoje backstory, swoje cele, marzenia i będą się ze sobą ścierać właśnie w takim trochę anime fashion i życiu tym postaciom nadaje właśnie nie tylko fabuła, ale też ich fantastyczny wygląd. Jest to gra bardzo nastawiona na rywalizację, więc jakby się tam jakiś sukces, powiedzmy e-sportowy, nie jakiś wielki, ale jakiejś niszy utworzył, też by było super. Po sobie chciałbym zostawić z perspektywy twórcy grę, w którą ktoś będzie grał przez jakiś czas. Jako przewodniczący sekcji twórców gier, mnie ta sekcja wiele nauczyła i pewnie jeszcze mnie wiele nauczy. I fajnie by było, jakby ludzie też się nauczyli wiele ode mnie. Pewnie zrobię kiedyś jakąś inną grę z tą ekipą, jako designer, jako programista. No bo to jest po prostu fajne. Pomysłów mam wiele, pewnie będzie się ich pojawiać jeszcze więcej i tego się nie zatrzyma, a jest to sposób na wyrażenie siebie. Joy of creation, tak? Czyli radość stworzenia. Gdzieś to tam nie kręci. No nie wyobrażam sobie, jakbym miał teraz nie robić. Pewnie jakbym nie robił, jakbym przestał robić, no to zacząłbym tworzyć coś innego. Stworzyłbym jakąś planszówkę, może jakiś pixel art bym narysował. Nie wyobrażam sobie po prostu nie robienia rzeczy jakichś twórczych, kreatywnych, no bo to jest coś fajnego, coś, co mnie rajcuje. Ale gdyby nie ludzie, to ja bym tego nie udźwignął.
I to jest właśnie ta praktyka, którą chciałbym zostawić po sobie, żeby ludzie zapamiętali, że są ludzie ważni i trzeba ich poznawać.